Dojechałem do tego miejsca, gdzie stoi pomnik przed 6 rano. Akcja ratunkowa się rozpoczynała na serio. Widok był przerażający. Rozbite wagony, wszystko w proszku rozsypane. Ludzie uwięzieni pod wagonami, we wnętrzu wagonów. A po drugiej stronie, tam na tej skarpie, żołnierze i zomowcy zaczęli już układać pierwsze ciała ofiar. Wspominał Zbigniew Juchniewicz, jeden z pierwszych dziennikarzy, którzy dotarli na miejsce katastrofy. Katastrofa pod Otłoczynem. Najbardziej zagadkowa i tragiczna katastrofa kolejowa w powojennej Polsce. Gdzie jest brakujący wagon? Sierpień 1980 roku w historii Polski na zawsze zapisał się jako data symbol. Moment, który poprzez potężną akcję strajkową w polskich miastach, z jej najważniejszym i największym akordem, zorganizowanym przez Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża w Stoczni Gdańskiej imienia Włodzimierza Lenina, stał się impulsem do późniejszych przemian systemowych prowadzących do upadku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i w konsekwencji całego komunistycznego bloku wschodniego. W kraju od tygodni wrzało. Półki w sklepach od dawna świeciły pustkami, to było na kartki, a papier toaletowy dosłownie na wagę złota. 10 lat gierkowskiej polityki gospodarczej i nadziei z nią związanych teraz kończyło się finansowym krachem i coraz śmielej podnoszonymi postulatami wolnościowymi formułowanymi przez robotników. Jednak w całej tej gorącej atmosferze towarzyszącej początkowi nowej i, jak się później okaże, dziejowej dekady, toczyło się także zwykłe, codzienne życie, które w sierpniu 1980 roku postanowiło objawić także swoje przerażające oblicze. Zapraszamy Was do obejrzenia najnowszego odcinka. Jeżeli chcielibyście wspomóc rozwój naszego kanału, to nie zapomnijcie, prosimy o zostawieniu komentarza, wciśnięcia kciuka do góry i subskrypcji. Zaczynamy. Wstawał nowy dzień. 19 sierpnia zapowiadał się słonecznie, choć dosyć chłodno. W okolicach Torunia, pomiędzy Otłoczynem a Brzozą Toruńską, nad wciśniętą między piaszczyste skarpy i las, dwutorową, niezelektryfikowaną linią kolejową nr 18, Kutno-Piła Główna, szlak Aleksandrów Kujawski-Toruń Główny, powoli opadała lekka mgła, odkrywając jednocześnie tragiczny widok. Na górze przy lesie żołnierze i milicjanci zaczynali znosić zwłoki do prowizorycznie utworzonej kostnicy. Na dole grupa ratowników wciąż próbowała dostać się do zakleszczonych, zgniecionych wagonów, a zewsząd dobiegał krzyk i wołanie o ratunek. Echo niosło wszechobecny płacz i lament. W powietrzu czuć było olej napędowy i metaliczny zapach krwi. Przybyli na miejsce ratownicy wiedzieli, że skład osobowy z Torunia do Łodzi Kaliskiej powinien mieć 7 wagonów. Jednak było ich tylko 6. Czyżby jednego nie dołączyli? Liczyli, rozglądali się po wrakowisku. Z obliczeń i oględzin niezbicie wychodziło, że było tylko 6. Nagle ktoś wpadł na pomysł, by policzyć widoczne wózki podwozia. I tu ujawniła się przerażająca prawda. Pierwszy wagon właściwie przestał istnieć. Siła uderzenia wcisnęła go między lokomotywę a resztę składu tak, że rozpadł się na niekształtną masę stali, drewna, ludzkich ciał i bagażu. "25 godzin do tragedii. Mieczysław Roszek miał 43 lata. Był maszynistą z Chojnic. Od lat prowadził na kolei ciężkie składy towarowe. 18 sierpnia, kolejny już raz w miesiącu, stawił się o świcie, dokładnie o 4 rano, do pracy w lokomotywowni. Dostał polecenie poprowadzenia lokomotywy ST-44-436, potocznie określaną radzieckim Gagarinem. Do tego standardowy formularz wykazu pracy pojazdów i drużyn trakcyjnych, gdyż tak się wówczas liczyło czas pracy i naliczało wynagrodzenie. Przypisana mu lokomotywa nie chciała jednak odpalić. Padły akumulatory.
Przez kłopot z uruchomieniem stalowej maszyny Roszek dostał więc inną ST-44-607. Najprawdopodobniej w tym zamieszaniu i pośpiechu zapomniał zostawić dokumentację z pierwszej lokomotywy i zostały mu 2 komplety papierów na 1 dzień pracy. Taki administracyjny drobiazg, który później okaże się czymś znacznie bardziej poważnym. Przez cały dzień Roszek prowadził pociągi towarowe. Najpierw wraz z pomocnikiem Benedyktem Jelińskim do Racławek, potem z powrotem do Chojnic, dalej do Piły. Do tej ostatniej dojechał o godzinie 12:05, po czym czekało go tam prawie 5 godzin przerwy. Teoretycznie mógłby pójść do noclegowni i choć trochę się przespać, mając na względzie czas pracy i porę, o której zaczął. Jednak z późniejszych zeznań wynikało, że wykorzystał ten czas na chodzenie po mieście i załatwianie sprawunków. Wiadomo, że nie odpoczywał. O godzinie 17:05 znów zasiadł w kabinie swojej lokomotywy. Po przerwie miał prowadzić skład do Bydgoszczy, a potem dalej do Torunia. Na stację Toruń Główny wjechał przed północą. Miał wtedy już za sobą blisko 20 godzin pracy przy przepisowym limicie 12. Musiał być zmęczony. Niemniej jednak poszedł do dyspozytora lokomotywowni i poinformował go, że swoją zmianę rozpoczął dopiero o godzinie 20:30 w Bydgoszczy, co potwierdził oczywiście także okazanym wykazem pracy. Niestety był to ten drugi formularz, wystawiony wcześniej na niesprawną lokomotywę, która nigdy nie ruszyła z Chojnic. Dyspozytor bezkrytycznie uznał, że wszystko się zgadza. Zmienił tylko pomocnika maszynisty i nakazał Roszkowi przeprowadzić lokomotywę do Otłoczyna. Tam podjąć 16 pustych węglarek serii EA, a następnie zawieźć je do stacji Wrocki. Tutaj zapewne całkiem słusznie wnioskujecie, iż cała ta kombinacja mogła wynikać z prostego, czysto finansowego faktu większych zarobków maszynisty za nadgodziny. Jednak motyw ten wcale nie jest tak oczywisty i jednoznaczny. Podobno, będąc w Pile, Roszek próbował uniknąć dalszej jazdy i chciał wracać do Chojnic. Dzwonił, prosił, negocjował. To wszystko mało pasuje do obrazu człowieka, który za wszelką cenę gonił za nadgodzinami. Raczej do osoby, która była zwyczajnie zmęczona i po prostu chciała jak najszybciej znaleźć się w domu, a nie jeździć 20 którąś godzinę kilkusettonowym składem. Dlaczego zatem sam okazał niewłaściwy dokument? I to pozostaje jedną z niewyjaśnionych tajemnic tej tragedii. Ustalone fakty były jednoznaczne. Prowadzona przez Roszka lokomotywa ST-44-607 z nowym pomocnikiem 23-letnim Andrzejem Boguszem dojechała do Otłoczyna o godzinie 2:10 w nocy. Pociąg składał się z 16 węglarek, co powodowało, że jego masa całkowita wynosiła 436 ton, a jego długość około 247 metrów. Kierujący tym potężnym składem Mieczysław Roszek miał w nogach i głowie już około 23 godziny pracy, a kiedy o godzinie 4:20 ruszył spod semafora, zaczynał 25. godzinę służby. Pociąg osobowy wyrusza ze stacji. W tym samym czasie, trochę dalej na północ, na stacji Toruń Główny, stał pociąg osobowy do Łodzi Kaliskiej o numerze 5130. Jego masa brutto wynosiła około 452 tony, a długość około 190 metrów. Na czele składu znajdowała się spalinowa lokomotywa SP-45-160, a za nią 5 wagonów z miejscami siedzącymi. Planowy odjazd pociągu ustalony był na godzinę 3:37, jednak skład musiał czekać, aż na stację wtoczy się wreszcie opóźniony pociąg z Kołobrzegu, od którego miał jeszcze przejąć 2 jadące w transporcie bezpośrednim Kołobrzeg-Łódź wagony z miejscami leżącymi. Pociągiem z Kołobrzegu podróżowały głównie osoby wracające z Nadbałtyku, rodziny z dziećmi oraz same dzieci wracające z kolonii. Teraz, po dołączeniu 2 wagonów sypialnych, część pasażerów z pozostałych wagonów kołobrzeskiego składu, również jadąca do Łodzi tyle że z przesiadką,
wsiadła do pierwszych wagonów czekającego pociągu osobowego. Ci, którzy mieli mniej szczęścia, rozlokowali się bliżej czoła składu. O godzinie 4:18 pociąg o numerze 5130 wreszcie ruszył. Był co prawda opóźniony o 41 minut, ale zgodnie z procedurami jechał z Torunia w stronę Aleksandrowa Kujawskiego po torze numer 2 właściwym dla tego kierunku. Wkrótce osiągnął prędkość około 85 km na godzinę. 39-letni maszynista Gerard Przyjemski wykonywał swoją standardową pracę. Jego pomocnik siedział obok i obserwował sygnały. To miał być zwykły, rutynowy kurs i gdyby w tym samym czasie w Otłoczynie wszystko poszło tak, jak powinno, dwa opisywane w tej historii pociągi po prostu minęłyby się bezkolizyjnie na sąsiednich torach. Ale wkrótce stało się coś, co do dzisiaj jest największą zagadką tej tragedii i źródłem wielu teorii spiskowych. Zderzenie. O godzinie 4:20 prowadzony przez Mieczysława Rożka pociąg powoli ruszył ze stacji kolejowej Otłoczyn. Nie miał zezwolenia na odjazd, droga dla niego nie była przygotowana, nie było też żadnego pisemnego rozkazu na jazdę po niewłaściwym torze. Semafor wyjazdowy SR1 w kierunku Torunia Głównego wciąż wyraźnie pokazywał czerwone stój. Zaatakowany teraz siłą żelaznych kół wielotonowego taboru rozjazd krzyżowy numer 10 z nieodpowiednio w tym momencie ustawionymi dla jazdy tego pociągu iglicami zwrotnicy został, posługując się kolejowym żargonem, rozpruty, a skład powoli wyjechał na szlak. Na tor numer 2, niewłaściwy, przeciwny do zasadniczego kierunku ruchu i dokładnie ten sam, po którym od kilku minut, już rozpędzony, podążał pociąg osobowy do Łodzi. Rozprucie rozjazdu, oznaczające siłowe odsunięcie iglic wskutek nacisku obrzeży kół taboru, pozostawia trwałe i łatwe do zidentyfikowania ślady. A dodatkowo, jeśli zwrotnica jest sterowana zdalnie, także mechanicznie za pomocą dźwigni i systemu drutów i linek, z nastawni, to takie zdarzenie jest w tejże nastawni sygnalizowane w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. I dokładnie tak stało się w nastawni wykonawczej OC1, w której zaczęły wybijać kontrolki i dźwignie, jasno sygnalizując, że rozjazd został rozpruty, a pociąg wyjechał bez zgody. Pełniąca w tym czasie służbę nastawnicza Zofia Wróblewska natychmiast złapała za telefon i zadzwoniła do dyżurnego ruchu Jana Woźniaka. Ten, przestraszony, po chwili zadzwonił do znajdującego się kilka kilometrów dalej posterunku w Brzozie Toruńskiej. Ze stacji Otłoczyn bez zezwolenia wyjechał pociąg towarowy po torze niewłaściwym, pod prąd, w kierunku Was i Torunia. Po drugiej stronie usłyszał odpowiedź, która zabrzmiała jak wyrok. Przed chwilą minął nas osobowy do Łodzi, też po torze numer 2. W lokomotywach nie było radiotelefonów, nie było także przycisku awaryjnego zatrzymującego wszystkie pociągi. Teoretycznie można było machać chorągiewkami, trąbić czy kłaść petardy na torach. W praktyce było ciemno, mgliście, pociągi jechały szybko, a czas liczył się już tylko w szybko uciekających minutach, a może w sekundach. Pracownicy kolei mieli dramatyczną świadomość, co to oznaczało. Dwa pociągi jechały po tym samym torze, w swoim kierunku i z rosnącą prędkością. Nie było sposobu, żeby je zatrzymać. Pozostało tylko czekać. Zapis prędkościomierza lokomotywy ST-44-607, wydobyty potem z wraku, wskazywał, że Roszek prowadził pociąg świadomie, technicznie poprawnie. Początkowo szybkość rosła do około 42 km na godzinę, potem była utrzymywana mniej więcej na stałym poziomie. Tuż przed zderzeniem spadła do 33 km na godzinę, co oznaczało gwałtowne hamowanie. W tym czasie maszynista sześciokrotnie kasował czuwak, czyli urządzenie mające utrzymywać maszynistę w stanie pełnej gotowości psychoruchowej, w tym po raz ostatni na około 30 sekund przed zderzeniem. Wszystkie odruchy zawodowe maszynisty działały. Pociąg był prowadzony prawidłowo, zgodnie z zasadami sztuki motorniczej.
ale po złym torze. Około godziny 4:30 na 99 km i 312 metrach na linii Kutno-Piła Główna, w wąwozie obrośniętym lasem, w świetle budzącego się dnia, który jeszcze na dobrą sprawę się nie zaczął, naprzeciw siebie na jednym torze pojawiły się dwa pociągi. Dzieliło je wówczas zaledwie około 150 metrów. Kilka sekund życia. Eksperymenty śledcze przeprowadzane potem z identycznymi składami udowodniły, że Roszek zaczął hamować natychmiast, jak tylko zobaczył światła drugiego pociągu, i to jeszcze zanim z geometrii torów można by się zorientować, że to zderzenie czołowe, a nie po prostu pociąg jadący po sąsiednim torze. To oznaczało jedno. Musiał wiedzieć, że nie powinno być przed nim żadnych świateł. Wiedział, że jedzie po złym torze. Maszynista pociągu osobowego, Gerard Przyjemski, zaczął hamować chwilę później, po czym momentalnie rzucił się z fotela w kierunku wąskiego korytarza prowadzącego do przedziału maszynowego. Jest to najbardziej odporne na zgniecenie miejsce w całej lokomotywie. Ta decyzja uratowała mu życie. Pociąg osobowy jechał z prędkością około 85 km na godzinę, towarowy około 33 km na godzinę. Obie lokomotywy ważyły po kilkadziesiąt ton. Za nimi wagony, łącznie blisko 900 ton stali i ludzi. Teraz w ułamku sekundy wszystko to zamieniło się w jedną zwartą, zmiażdżoną masę. Pierwszy wagon składu osobowego został sprasowany między czołem lokomotywy a resztą składu. Kolejne wagony wyskoczyły z torów, przewracając się i klinując. Węglarki wspięły się na lokomotywę SP-45-160, a wagon za wagonem wypadał z torów na boki. Tory w obu kierunkach zostały całkowicie zablokowane. W jednej chwili natychmiast zginęło kilkadziesiąt osób. Inne jeszcze żyły. Krzyczały i wołały o pomoc, jednak dla wielu przyszła ona zbyt późno. Pomoc. Pierwsza depesza Polskiej Agencji Prasowej informowała: 19 bieżącego miesiąca o godzinie 4:30 w pobliżu Torunia wydarzyła się tragiczna katastrofa kolejowa. Pociąg osobowy jadący z Torunia do Łodzi Kaliskiej zderzył się z pociągiem towarowym relacji Włocławek-Toruń, jadącym od stacji Otłoczyn po niewłaściwym torze. W katastrofie śmierć poniosło 41 osób. Około 50 osób rannych przewieziono do szpitali w Toruniu i Aleksandrowie Kujawskim, z czego po udzieleniu pomocy 27 osób udało się do domów. Jednak bilans tej katastrofy był o wiele bardziej tragiczny. Milicja obywatelska została powiadomiona o katastrofie około godziny 4:45. Pierwszym lekarzem, który pojawił się na miejscu, był dr Janusz Zettler. Przyjechał karetką po telefonie od kierowcy, który akurat jechał pobliską drogą i usłyszał potężny huk, a później wołanie, i zadzwonił po pogotowie. Było dosłownie kilkanaście minut po godzinie 4:30 i zaczynało się rozjaśniać. Zanim lekarze dojechali do torów, część ocalałych już próbowała wyciągać innych. Ludzie w poplamionych piżamach, w dresach, w sandałach, przerażeni, zakrwawieni, ale wciąż chodzący, wynosili tych, którzy nie wstawali. Doktor Zettler wyskoczył z karetki i zaczął robić coś, co później będzie wspominał przez całe życie. Triage. System szybkiej oceny stanu zdrowia pacjentów w medycynie ratunkowej. Musiał zacząć selekcjonować rany. Kogo ładować do pierwszych karetek, kogo zostawić na miejscu z opatrunkiem i nadzieją, że wytrzyma, kogo tak naprawdę nie da się uratować w dostępnych warunkach. Jeden z obrazów, który został z nim na zawsze, to ręka wyciągnięta spod zwałów zgniecionej blachy. Mężczyzna, którego nie dało się wyciągnąć. Był tak zakleszczony, że żadne siły i narzędzia, jakimi dysponowano, nie wystarczyły. Można mu było jedynie podać zastrzyk, porozmawiać, być obok. I tyle. Na miejsce ściągane były kolejne karetki z Torunia, Aleksandrowa Kujawskiego, Włocławka, Ciechocinka. Akcją ratowniczą dowodził pułkownik Karol Krajniak, komendant wojewódzki Straży Pożarnej w Toruniu. A za pomoc medyczną odpowiadał dr Kazimierz Grzebień.
Zakładowe ekipy z Elany, Towimoru, Apatora przywiozły piły i palniki do cięcia metalu. Tyle, że cały teren wokół wrakowiska był zalany olejem napędowym. Jedna iskra z palnika mogła oznaczać eksplozję. Palniki trzeba było odstawić, a ratownicy zostali jedynie z łomami, linami i gołymi rękami. Na stokach wąwozu, tam gdzie dziś stoi pomnik upamiętniający tragedię, zaczął rosnąć rząd ciał. Najpierw kilkanaście, przed 8 rano ponad 30, w południe przeszło 60. Ratownicy wyciągali je z pogniecionych zwałów metalu i drewna, ściągali z dachów wagonów, a nawet doświadczeni milicjanci i żołnierze nie wytrzymywali tego widoku. Wymiotowali, odchodzili na bok, ale wracali. Proboszcz z Otłoczyna, ksiądz Ryszard Kwiatkowski, przybył na miejsce wypadku około godziny 11. Przez kolejne godziny udzielał sakramentu chorych, w większości jednak już po śmierci. Przed południem w tle pojawił się śmigłowiec z władzami, z pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR Edwardem Gierkiem oraz premierem Edwardem Babiuchem. Dziennikarz Zbigniew Juchniewicz tak wspominał ten moment. Było już około godziny 10, gdy na zamkniętej drodze wylądował helikopterem sam pierwszy. Stanął na skarpie razem z ochroniarzami, z premierem Edwardem Babiuchem i bodajże z wojewodą toruńskim. Patrzył w milczeniu. Jak wyciągali z wagonu dziewczynę, właściwie jej nagi szkielet, bo mięśnie były zdarte, odwrócił się, jakby mu się słabo robiło. Ochroniarze odprowadzili go między drzewa. Wizyta najwyższych oficjeli, choć jak niemal zawsze w takich wypadkach miała przede wszystkim swój wymiar propagandowy, to jednak dzięki niej do dyspozycji lekarzy przekazano dodatkowy sprzęt i lekarstwa. Profesor Waldemar Jędrzejczyk, ordynator oddziału chirurgii ogólnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, wspominał później: najtragiczniejsze były przypadki zmiażdżenia zaklinowanej kończyny. Uratować nieszczęśników mogłaby jedynie natychmiastowa amputacja na miejscu wypadku, ale o tym nie było mowy. Dziś, z perspektywy czasu, dochodzę do wniosku, że na miejscu można było zorganizować szpital polowy na bazie istniejącego szpitala wojskowego. Nikt jednak nie był na to organizacyjnie przygotowany, a wypadki potoczyły się bardzo szybko i trzeba było ratować życie tym, którzy mieli szansę przeżycia. Podczas gdy dr Grzebień pracował na miejscu tragedii, my w szpitalu organizowaliśmy zespoły interdyscyplinarne. Dzięki zaangażowaniu i ogromnej pracy naszych lekarzy i pielęgniarek uratowaliśmy życie i zdrowie kilkudziesięciu chorych. Śledztwo. W katastrofie zginęło 67 osób, w tym 4 pracowników na służbie, a 64 zostało rannych. Prowadzący pociąg towarowy Mieczysław Roszek poniósł śmierć na miejscu, a jego pomocnik Andrzej Bogusz zmarł w szpitalu. Maszynista pociągu osobowego Gerard Przyjemski dzięki swojej odruchowej reakcji, pomimo ciężkich obrażeń, przeżył. Takiego szczęścia nie miał jego pomocnik Józef Głowiński. Zginął, tak samo jak kierownik tego pociągu Henryk Różański. W Polsce Ludowej informacje o katastrofach komunikacyjnych były na ogół tajne lub celowo przemilczane w środkach masowego przekazu. Tragedia pod Otłoczynem, która okazała się największą katastrofą kolejową w powojennej Polsce, była o tyle niezwykła, że jej okoliczności podano do publicznej wiadomości, choć oczywiście w określony sposób i nie w pełni transparentnie. Od razu zarządzono również śledztwo, które było prowadzone na kilku poziomach. Polskie Koleje Państwowe powołały swoją komisję, rząd swoją. Na jej czele stanął wicepremier Tadeusz Wrzaszczyk. Prokuratura Wojewódzka w Toruniu badała zaś sprawę pod kątem karnym. Już 23 sierpnia przeprowadzono eksperyment śledczy polegający na tym, że biegli jeździli po tej samej linii, takimi samymi składami, powtarzając warunki z dnia katastrofy. Sprawdzano widoczność, czasy hamowania, reakcje maszynistów. Analizowano taśmy prędkościomierzy, stan semaforów, rozjazdów, rejestratory rozmów służbowych. 23 sierpnia i 9 września sprawdzono ponadto sprawność sygnalizacji świetlnej.
tych wszystkich dokumentów, zeznań i eksperymentów wyłania się dość spójny obraz tego, co się stało. Pociąg towarowy nr 11599, prowadzony przez Mieczysława Rożka, wyjechał ze stacji Otłoczyn bez zezwolenia, minął sygnał stój, rozpruł rozjazd i wjechał na tor niewłaściwy. Mimo sygnałów kontrolnych usytuowanych z lewej strony toru numer 2, wskazujących na wystąpienie krytycznego błędu, nie zatrzymał się. Według ustaleń śledczych, pomocnik Rożka, Andrzej Bogusz, w momencie zderzenia pociągów znajdował się poza kabiną, mimo że w trakcie jazdy miał obowiązek przebywać w kabinie maszynisty i wraz z nim obserwować wskazania sygnałów. Tłumaczeń tej sytuacji może być wiele. Być może nie został powiadomiony o rozpoczęciu jazdy i nie zdążył zająć swojego miejsca, a być może, tak jak maszynista pociągu osobowego, w ostatniej chwili rzucił się do rozpaczliwej ucieczki, by spróbować uratować życie. Tego nie ustalono, bo mimo wydobycia go z wrakowiska nie odzyskał przytomności i zmarł w szpitalu w następstwie odniesionych obrażeń. Ważną informacją pozyskaną w toku śledztwa było odnalezienie w lokomotywie pociągu prowadzonego przez Rożka raportu z jazdy pociągu nr 11599, w którym w rubryce dotyczącej odjazdu ze stacji Otłoczyn wpisano godzinę 4:20. Świadczy to o tym, że maszynista zrobił to w pełni świadomie i musiał być przekonany o otrzymaniu sygnału do jazdy. Z kolei pociąg osobowy 5130 jechał prawidłowo po swoim torze. Urządzenia sterowania ruchem działały prawidłowo, nikt nie majstrował przy semaforach. Nikt nie wydał rozkazu pisemnego na jazdę po niewłaściwym torze. Wszyscy pracownicy ruchu byli trzeźwi i w granicach dostępnych proceduralnie środków zrobili wszystko to, co mogli. Przeprowadzone w Instytucie Analiz Sądowych w Krakowie badania chemiczne i toksykologiczne nie wykazały alkoholu ani w organizmie Rożka, ani jego pomocnika. Sekcja zwłok maszynisty nie wykazała także śladów przemocy osób trzecich. Taśmy czuwaka wykluczyły zaś zaśnięcie czy omdlenie w trakcie jazdy z Otłoczyna do miejsca zderzenia. Wszystko wskazywało na to, że maszynista przez te 6 minut jazdy był przytomny. Obsługiwał lokomotywę, reagował na urządzenia. A mimo to popełnił błąd, który doprowadził do śmierci dziesiątek ludzi. Z powodu śmierci sprawcy prokuratura umorzyła śledztwo. Prawnie sprawa ta została zamknięta. Winnym został uznany maszynista Mieczysław Roszek. Ustaloną przyczyną wypadku był jego lekkomyślny wyjazd bez zgody, prawdopodobnie spowodowany przemęczeniem. Tyle oficjalnie. Tyle, że to wszystko rozgrywało się w sierpniu 1980 roku. W kraju rodziła się wówczas Solidarność, po stoczniach i wielkich zakładach roznosiła się fala strajków, ludzie coraz głośniej mówili o władzy, która traci kontrolę i wiele jest skłonna zrobić, by tę władzę utrzymać. W związku z tym cenzura dobrze dbała o to, by opinia publiczna nie dostała szczegółowych informacji o śledztwie, a w gazetach pojawiały się jedynie krótkie, lakoniczne komunikaty. O eksperymentach, analizach, liczbie godzin pracy maszynisty nikt szerzej nie opowiadał. A że poza tym wszystkim była to przecież niewyobrażalna wręcz tragedia i największa katastrofa kolejowa w powojennej Polsce, to w takich okolicznościach nie trudno było o różnego rodzaju domysły i teorie spiskowe. Mity i teorie spiskowe. Bardzo szybko ludzie zaczęli mówić o trzeciej osobie w kabinie maszynisty pociągu towarowego. Ktoś miał wejść do lokomotywy, steroryzować maszynistę i jego pomocnika, kazać ruszyć z toru, a tuż przed zderzeniem wyskoczyć w las. Zdaniem niektórych miał to być agent służb, ktoś z wojska, ktoś z góry. W dokumentach śledztwa nie ma jednak ani jednej poszlaki wskazującej na obecność kogokolwiek poza Rożkiem i jego pomocnikiem. Żadnych śladów butów w kabinie, jednoznacznych zeznań, żadnych rzeczy osobistych znalezionych potem. Równie popularna była informacja mówiąca o tajemniczym napisie Otłoczyn Preludium Gdańska, albo w innej wersji Dzisiaj Otłoczyn, jutro Gdańsk,
który ktoś miał zobaczyć na jednym z wagonów innego pociągu towarowego przejeżdżającego później przez miejsce katastrofy. W czasie, kiedy fala strajków rozlewała się na wybrzeże, taki napis brzmiał jak groźba, zapowiedź, symbol. Idealny materiał, by nadać tragedii polityczny sens. Problem w tym, że poza tym jednym wspomnieniem, powtarzanym później latami, nikt tego napisu nie sfotografował, nie potwierdził, nie udokumentował. Inni wyznawcy teorii spiskowych twierdzili, że prawdziwym celem katastrofy nie był wcale pociąg towarowy z Torunia, ale kursujący tą trasą ekspres Kujawiak, którym jeździli wysoko postawieni towarzysze z partii. Gdyby pociąg towarowy uderzył w ekspres, byłby to zamach. Tyle, że rozkłady jazdy jasno pokazywały, że chociaż Kujawiak jeździł co prawda tą linią, ale kilka godzin później niż feralny osobowy. Kolejna spiskowa wersja mówiła o radzieckich czołgach przewożonych pociągiem towarowym. Miały one zostać użyte do zdławienia polskich strajków i dlatego ktoś celowo miał doprowadzić do katastrofy, żeby te transporty zablokować. W aktach śledztwa odnotowano jednak niezbicie, że pociąg towarowy nr 11599 składał się z 16 pustych węglarek. Żadnej broni, żadnych czołgów. Same blaszane pudła. Jeszcze inni zwracali uwagę na to, że w pobliżu miał znajdować się poligon wojskowy. Z samego faktu sąsiedztwa wnioskowano, że w tym samym czasie prowadzono manewry lub inne tajne operacje, które przyczyniły się do tragedii. Skoro było tam wojsko, to na pewno władza coś ukrywała. Inaczej nie byłoby wojska, którego de facto wcale tam nie było. Wiele z tych teorii ma jedną wspólną cechę. Opierają się na braku dowodów. Na założeniu, że skoro czegoś nie wiemy, to stoi za tym ktoś trzeci. Po latach, z okazji kolejnych rocznic, teorie spiskowe wokół tej tragedii tylko narastały. Tu przesadzone liczby ofiar, tam opis rozpędzonego składu węglarek wypełnionych węglem, choć w rzeczywistości wagony były puste. Gdzie indziej można było przeczytać dramatyczne, ale niezgodne z prawdą opisy mówiące o kilkudziesięciu tysiącach ton rozpędzonej stali. W niektórych zestawieniach największych katastrof kolejowych otłoczyna w ogóle nie ma, jakby tej tragedii nie było albo była niewygodna. To wszystko tworzy idealne środowisko dla kolejnej fali interpretacji, także dla ludzi, którzy na poważnie chcą dojść do prawdy. Dociekania po latach. Anatol Noskowicz, biegły w zakresie wypadków kolejowych, a zarazem autor książki Wypadek kolejowy pod Otłoczynem, w 2021 roku podczas promocji swojej publikacji mówił: Śledztwo umorzono po miesiącu. Dla mnie to jasny sygnał, że coś jest nie tak. W swojej pracy wysnuł on skomplikowaną teorię o rzekomym rozkazie pisemnym, zaniku prądu, parowozie z Aleksandrowa, który potem miał zacierać ślady, i szeregu zaniedbań personelu. Problem w tym, że kiedy jego narrację zestawić ze znanymi faktami, zaczyna się ona rozsypywać. Otłoczyn miał wtedy urządzenia mechaniczne, prąd nie był im potrzebny. Toruń tej nocy nie miał wolnych torów, by przyjąć pociąg 11599, więc nikt o zdrowych zmysłach nie planował jego wyjazdu. Gdyby wydano rozkaz pisemny, zostałby ślad w bloczku rozkazów. Nikt nie odnotował zniknięcia kart ani całego bloczka. A wizja załogi tajemniczego parowozu, która przedziera się przez kompletnie zniszczoną kabinę, żeby wyciągnąć i zniszczyć jeden papierek, nie zostawiając po sobie śladów, jest mocna filmowo, ale raczej słaba logicznie. Jednak czy można to całkowicie wykluczyć? Z drugiej strony pojawiają się badacze, którzy w nieco inny sposób punktują słabe strony oficjalnej wersji. I to nie dlatego, że za tragedią stały czołgi, terroryści czy służby specjalne, tylko dlatego, że sprowadzenie całego tego zła do osoby chciwego maszynisty było dla systemu po prostu wygodne. Łatwiej było stwierdzić śledczym, że winny był pojedynczy człowiek, który fałszował dokumenty, niż przyznać, że na kolei przez lata przymykano oko na przepracowanie, na to, że ludzie byli przeciążeni oraz że wciąż nie zostały wprowadzone systemy i procedury, które mogłyby te pociągi zatrzymać. Jednym z ciekawych głosów w tej dyskusji o tragedii pod Otłoczynem jest głos Jonasza Przybyszewskiego, który powrócił do dokumentów śledztwa i spróbował na nowo zadać pytanie, którego prokuratura w 1980 roku tak naprawdę w ogóle nie postawiła. Dlaczego Roszek to zrobił?
A przecież takie pytanie otwiera inne wątki oficjalnie pomijane. Jak spał przed tą służbą? Jego żona twierdziła jedynie ogólnie, że dzień lub dwa był w domu i nigdzie nie wychodził. Czy drzemał w ciągu dnia? Czy w noc przed służbą kładł się późno, bo czekał na telefon z pracy? Ile tak naprawdę spał? W chwili katastrofy był na nogach prawie 25 godzin. To za mało, by być w pełni świadomym, ale wystarczająco dużo, żeby takie czynności jak kasowanie czuwaka działały jedynie na automatyzmach. Wreszcie, co dokładnie wydarzyło się w Pile? Wiadomo, że Roszek próbował uniknąć dalszej drogi. Chciał zjazdu do Chojnic. Czy ktoś postawił mu ultimatum? Czy któryś z dyspozytorów zasugerował prowadzenie drugiego wykazu, bo brakowało ludzi? Nikt się do tego nigdy nie przyznał, ale logika realiów tamtych lat podpowiada, że takie rozmowy mogły się odbywać. Czy wyciek paliwa, o którym wspomina się w dokumentach, mógł mieć wpływ na stan maszynisty? Jeśli przez kilka godzin przy zamkniętych oknach człowiek wdycha opary oleju napędowego, może to wywołać bóle głowy, senność czy otępienie. Nie ma dowodu, że tak było, ale to kolejny drobny element układanki. Jest też wątek półsennych halucynacji. Każdy, kto kiedykolwiek próbował wykonywać złożone czynności po kilkudziesięciu godzinach bez snu, wie, że mózg potrafi płatać dziwne figle. Widzi się rzeczy, których nie ma, albo interpretuje się bodźce zgodnie z tym, czego się oczekuje. Maszynista mógł na tak zwanym autopilocie prowadzić pociąg, kasować czuwak, reagować na dźwięki i światła, a jednocześnie mógł być przekonany, że semafor pokazał inną sygnalizację niż w rzeczywistości. Oficjalnie śledztwo nie poszło jednak w tę stronę. W tamtych czasach nikt nie badał stanu psychofizycznego maszynisty. Badało się twarde fakty, jego dokumenty, czuwak, rozjazdy. W raportach nie znajdziemy zatem analizy, co czuł i myślał człowiek, który po 24 godzinach na nogach, chcąc już tylko znaleźć się w łóżku, czekał ponad 2 godziny pod czerwonym światłem semafora na małej stacyjce w kabinie spalinowej lokomotywy, aż w końcu stwierdził, że już wystarczy. Fakty. Po pierwsze, wszystkie sensacyjne opowieści o zamachach, czołgach, tajnych rozkazach, trzecich osobach w kabinie nie mają potwierdzenia w dowodach. Są odpowiedzią na lęk, na potrzebę znalezienia wielkiego sensu tam, gdzie prawdopodobnie zadziałały dużo bardziej banalne, ale nie mniej groźne mechanizmy. Zmęczenie, systemowe zaniedbania, procedury niedostosowane do rzeczywistości. Po drugie, proste zrzucenie winy wyłącznie na Mieczysława Roszka też jest swoistym uproszczeniem. Bo kiedy patrzymy na jego 25. godzinę pracy, na standardowe 270-300 godzin miesięcznej normy maszynisty w tamtych latach, na brak systemów bezpieczeństwa, które mogłyby zatrzymać pociągi zdalnie, na przeciążenie kolei w czasie strajków, trudno mówić, że to wyłącznie chciwość jednego człowieka doprowadziła do śmierci 67 osób i zranienia kolejnych 64. Niewątpliwie swoje dołożył system. Po trzecie, tragedia pod Otłoczynem jest ostrzeżeniem nie tylko przed technicznymi zaniedbaniami, ale także przed naszym własnym sposobem myślenia. Bo kiedy dzieje się coś tak niewyobrażalnego jak znikający wagon pełen ludzi, rozgnieciony między lokomotywą a resztą składu, kiedy lekarz musi zostawić żywego człowieka, bo fizycznie nie da się go wydobyć, kiedy dziennikarz stoi w wąwozie pełnym ciał, bardzo łatwo jest uciec w teorię spiskową. W jakąś wyższą rację, tajny plan. To paradoksalnie daje poczucie bezpieczeństwa. Skoro stoi za tym coś wielkiego i niewidzialnego, to zwykły człowiek nie jest zagrożony w swojej codziennej, banalnej rzeczywistości. Tymczasem Otłoczyn mówi nam coś o wiele gorszego, że czasem, szczególnie w słabo zorganizowanym systemie, wystarczy jeden zły moment, jeden człowiek zbyt zmęczony i zbyt długo sam, jedna zła decyzja, żeby wszystko potoczyło się przerażająco nie tak. Że katastrofa nie musi mieć dramaturgii scenariusza filmu szpiegowskiego czy katastroficznego, a do jej wystąpienia wystarczy zwykła, codzienna, ale narastająca przez lata byle jakość. Upamiętnienie. W pobliżu miejsca zderzenia pociągów, w lesie, przy torach, około 200 metrów od drogi krajowej nr 1, w rejonie 202 km,
Mieszkańcy z Otłoczyna ustawili drewniany krzyż z brązowym napisem „Aby życie mieli”, nawiązującym do chrześcijańskiej nadziei życia wiecznego. Równocześnie rozpoczęto starania o dopełnienie formalności, by można było legalnie wznieść trwałe upamiętnienie ofiar katastrofy. Projekt przygotował Jacek Marek Krzyżyński z Otłoczyna, a koordynacją zajmował się proboszcz parafii ksiądz Ryszard Kwiatkowski. Zanim jednak społeczność doprowadziła sprawę do końca, władze PRL województwa toruńskiego w krótkim czasie postawiły własny znak pamięci. Głaz narzutowy z tablicą informującą o tragedii. W dniu 19 sierpnia 1980 roku o godzinie 4:35 wydarzyła się tragiczna katastrofa kolejowa. Zginęło 67 osób. Cześć ich pamięci. To jednak nie zatrzymało dalszych działań mieszkańców, którzy zdecydowali się zrealizować pomnik o wyraźnym religijnym charakterze, o który zabiegał także prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Ostateczna koncepcja została dostosowana tak, by współgrała z kompozycją głazu, a jednocześnie zachowała katolicką symbolikę całości. Motyw toru kolejowego miał przypominać o ludzkim życiu doczesnym. Z czasem pomnik kilkukrotnie sprofanowano i okradano. W 2003 roku, przed kolejną rocznicą, z inicjatywy Zakładu Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy przeprowadzono renowację. Odświeżono tor i kozioł oporowy. Odnowiono tabliczki z nazwiskami i ustawiono nowy krzyż, przywracając miejscu godną oprawę. Niestety w 2005 roku pomnik ponownie obrabowano. Zniknęły wszystkie tabliczki i tym razem nie udało się ich odzyskać. Dlatego listę ofiar umieszczono na plastikowej tablicy przymocowanej do krzyża. W 2025 roku drewniany, nadkruszony zębem czasu krzyż staraniem maszynistów i sympatyków kolei zrzeszonych w Toruńskiej Kolejowej Izbie Tradycji pod kierownictwem prezesa Bogumiła Niewczasa, a także proboszcza parafii w Otłoczynie Adama Andrzeja Machowskiego, został zastąpiony stalowym. Do dziś wśród maszynistów Bydgoszczy i Torunia funkcjonuje niepisany zwyczaj podawania sygnału RP1 baczność w chwili mijania miejsca tej katastrofy.